Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Bernesiek, a na kanale Aroma opowiadam o perfumach. Bardzo często porównuję perfumy z jednej rodziny zapachowej do siebie, abyście mogli jak najdokładniej, jak najkorzystniej dla Was wybrać z całej rodziny zapachowej coś idealnego dla siebie. I dzisiaj przyszła kolej na zapach od Muglera Alien, ale w wersji Goddess. I mam tutaj dwa takie zapachy, które wyszły rok po roku. Alien Goddess w wersji klasycznej wody perfumowanej i Alien Goddess w wersji wody perfumowanej Intense. I o tyle, słuchajcie, w 2021 roku, kiedy wyszedł właśnie ten pierwszy Alien Goddess, ja się jakoś nie zachwycałam. Ja się, słuchajcie, spodziewałam, wyobrażałam sobie, że to będzie przepiękny, mój ukochany klasyczny Alien, ale doprawiony bogactwem. Ja sobie tak wyobrażałam, że będzie tam bursztyn, że będzie tam brzoskwinia, że będzie tam bogactwo osmantusa, że będzie tam ilang-ilang. Czego ja tam nie wyobrażałam sobie, kochani, i jak powąchałam ten zapach i rok temu zrobiłam Wam tutaj rzeczywiście recenzję, ja byłam strasznie zniesmaczona tym zapachem. Tak po prostu naturalnie spodziewałam się czegoś lepszego. Więc co my tutaj mamy? Tutaj mamy teoretycznie wodę kokosową i jest ten kokos, tutaj mam Goddess w wersji Intense. Jest ten kokos rzeczywiście tak fajnie wyczuwalny. Mamy delikatną taką poświatę słodyczy takiej musującej, takiej subtelnej, bergamotki, być może innych cytrusów. Mamy oczywiście jaśmin, no bo jakbyże inaczej w obcym od Muglera nie było jaśminu. Ale mamy ten jaśmin tak naprawdę delikatnie podany, tak subtelnie, jakby się bano, żeby nie przesadzić. Mamy heliotrop, którego ja nie wyczuwam. Bardzo lubię ten kwiat. I mamy oczywiście bazę również taką bardzo mocno alienową, czyli drzewo kaszmirowe z wanilią. Ale kochani, jakbym miała powiedzieć, to ten zapach naprawdę w jednym skrawku mi nie przypomina aliena. Bardziej by mi przypominał właśnie zapachy z akordem ilang-ilang, czy zapachy z akordem słońca, na przykład zapach terrakota od Guerlain albo Bronze Goddess od Estée Lauder. Natomiast w podobnym czasie pojawił się również zapach od Lancôme. Ja oczywiście zawsze już świdruję, co tu jest grane. No i jak wiecie, Mugler jest L'Oréalem, jest z L'Oréal, Lancôme jest też z L'Oréal, no i mieli pewnie bardzo podobną koncepcję na zapach w tym samym czasie, więc nieuniknione. Mamy od Lancôme'a Crystal, zapach Soleil Crystal La Vie Belle i mamy tutaj Mugler Alien Goddess. No cóż, nic dodać, nic ująć. Ale rok później te same perfumiarki, również Natalie Larson i Marie Salamagne, stworzyły pachnidełko ulepszone. Ulepszone, kochani, poprawione. Wodę kokosową teoretycznie zamieniono na taki ekstrakt z kokosa. No i czuć, rzeczywiście czuć, kochani, ten kokos mocniej. Nawet mogłabym się pokusić o stwierdzenie, że jest tak trochę buduaryjnie, tak trochę zawadiacko. I w bazie również dorzucono benzoes, czyli słuchajcie, to co ja marzyłam. Ja marzyłam, że właśnie Alien Goddess to będzie Alien klasyczny, tylko że po prostu upiększony o wersję takiego bogactwa. Czyli ja sobie tak właśnie wyobrażałam, że tam dodadzą osmantus, czy ilang-ilang, dodadzą kwiat pomarańczy. Pomyślałam sobie, na pewno tam dodadzą jakiegoś bursztynu, może morela, może brzoskwinie. I będzie tak ociekał ten zapach złotem, tak jak butelka. I troszkę właśnie tutaj moje wizualizacje przeszły do realu. Naprawdę Alien Goddess w wersji Intense jest taki bardzo bogaty. I wiecie co? Jest na tyle bogaty, że trafi na moją półkę perfumową. Więc to jest naprawdę, słuchajcie, coś niesamowitego. Jak znacie, że ja mam gust taki dość specyficzny i dość długo muszę czerpać satysfakcję z noszenia zapachu, żeby on rzeczywiście był mój. No i Alien Goddess właśnie jest. Jest troszeczkę DNA, więc dla mnie bajka. Jest troszeczkę tego właśnie takiego muglerowskiego sznytu. Jest ten jaśmin wyczuwalny, co bardzo mi tutaj przeszkadzało, że w Alienie klasycznym
Goddess był on mało wyczuwalny. I tutaj mamy to bogactwo. Mamy właśnie taką kapkę brzoskwini, kapkę moreli, według mnie, oczywiście nieopisaną. Mamy mnóstwo wanilii. Bogatość, jest naprawdę, jest zadzior, jest to drzewo kaszmirowe w bazie nie jest lekkie, przyjemne i takie kremowe, nie, ono jest takie troszeczkę z dreszczykiem emocji, więc ja jestem na tak, jestem naprawdę w ogromnym szoku, bo ten Alien dość późno do mnie trafił po premierze, ale jakby nie czekając na niego, jestem bardzo mile zaskoczona, a tutaj na Alien Goddess czekałam i byłam niemile zaskoczona, więc zobaczcie, jak można się tutaj zaskoczyć i jak pięknie można się rozweselić nowym zapachem, pięknym, takim dla mnie mocno, mocno optymistycznym na okres właśnie jesienny, kiedy złote kolory rzeczywiście gdzieś tam widzimy, ale te złote kolory to są kolory już przemijającego lata, a tu mamy takie po prostu wytchnienie słońca. Więc ja jestem na tak, sprawdźcie koniecznie, jak u Was ten zapach balansuje się, jak pachnie. Ja noszę go cały dzień, bez wątpienia, więc dla mnie on jest naprawdę trochę, w ogóle tak na marginesie, trochę inny, aniżeli ostatnio nosiłam zapachy, więc cieszę się bardzo przez tą inność i powiem Wam szczerze, że naprawdę napaja optymizmem. Koniecznie sprawdźcie, ja noszę go cały dzień, 12 godzin, mogę spokojnie być pewna. Uwielbiam zdanie mojego synka, kiedy jeszcze go usypiam i przytula się do mnie, po prostu: mamo, ty pięknie pachniesz. Oczywiście, że pięknie pachnę, nie może być inaczej. Więc sprawdźcie to koniecznie i dajcie mi znać w komentarzu, jak Wy odbieracie Alien Goddess w wersji Intense, albo ewentualnie jak odbieracie te dwa zapachy i czy sprawdziłyście różnicę. Dziękuję pięknie, do usłyszenia w kolejnej recenzji i pozdrawiam bardzo serdecznie.